Dzień dobry, Dzień dobry. witamy w kolejnym odcinku Agile po przejściach, 20 już odcinek, więc taka liczba nam się uzbierała. Dzisiaj porozmawiamy o certyfikacji, o certyfikatach, o rynku certyfikatów ogólnie, z czym się wiążą w ogóle certyfikaty i czy one się przydają, czy one, jeśli tak, to w jakim momencie naszej kariery, do czego można to użyć, dlaczego w ogóle te certyfikaty powstały i popatrzymy sobie trochę na rynek tych certyfikatów, mechanizmy psychologiczne związane tak naprawdę z dążeniem do tej certyfikacji, trochę też o ciemnych stronach tych aspektów związanych z dążeniem do certyfikatów, czy jakby całym tym obszarem. Więc może zaczniemy od takich pozytywnych aspektów. To może warto jeszcze dodać, że wszystko, co będziemy mówić, jest naszą subiektywną perspektywą. To znaczy, no, to jakby bardziej o naszych doświadczeniach i tak pewnie można by to przypisać do każdego z odcinków, które nagrywaliśmy dotychczas, że właściwie każdy był jakimś wyrazem naszych preferencji czy naszej opinii na jakiś temat. Natomiast w tym wypadku no, będzie to pewnie opinia jeszcze bardziej subiektywna niż zwykle. No i ja chyba potrzebuję tu nazwać wprost, że no nie poczuwam się do bycia tym wszechwiedzącym, który wie, co to znaczy najlepsza certyfikacja na świecie. I, no i po prostu to, co będziemy mówić, to nasze subiektywne. Więc drogi słuchaczu, weź sobie z tego, co chcesz. Jakby sam uznaj, co ma w tym sens, czy nie. Chociaż no, jakby postarajmy się może to też tak obiektywnie ująć, no bo wydaje mi się, że to znowu wszystko jest nie tylko No dobra. szare, ale kolorowe. To co, to lećmy. Tomek, a ty ile masz certyfikatów? Mm, W ogóle już sam fakt, że muszę się zastanowić, coś mówi, ale jeśli dobrze kojarzę, to trzy. 3. No Trzy. W ja, sensie okej. wliczając jeden taki, który jest dla mnie sensowny i no, sensowny, taki, że naprawdę jakby dużo mi to dało, więc trzy w sumie. Ja chyba pamiętam 5. Okej. Czyli każdy z nas w którymś momencie naszej ścieżki zawodowej stwierdził, że te certyfikaty mu się przydadzą. No to może od tego zaczniemy. Co to może nam dać? Dlaczego w ogóle certyfikacja? No ja myślę, że to jest jakiś jeden z prostszych sposobów takiego zewnętrznego uwiarygodnienia jakichś kompetencji. To znaczy, wyobrażam to sobie tak, że możemy udowadniać swoje kompetencje poprzez, nie wiem, ilość lat pracy. To pewnie jest inna dyskusja, czy tam 5 lat, czy to jest 5 lat doświadczenia, czy 1 rok powtórzony 5 razy, ale ogólnie jakby długością kariery zawodowej możemy uwiarygadniać nasze kompetencje. Natomiast no wyobrażam sobie, że może na początku ścieżki zawodowej albo gdzie ktoś w ogóle jakby zaczyna, to tam certyfikacja jest pewnym sposobem na to, żeby pokazać, że zaangażowałem się w ten temat, y, no, że czegoś się nauczyłem. Jeszcze część certyfikatów, bo pewnie o tym powiemy, ale no nie wszystkie kończą się egzaminem, nie? Więc jakby te, które się kończą egzaminem, to one coś tam faktycznie weryfikują. No. Nie wiem, czy to jest idealna weryfikacja umiejętności praktycznych i tak dalej, czy może tylko teoretyczna weryfikacja znajomości jakiejś książki czy czegokolwiek, nie? Ale wciąż to jest jakaś weryfikacja i to jest więcej niż po prostu takie, no hej, ja się naprawdę na tym znam. Nie? Więc myślę, że to jest jeden z takich no, plusów, który faktycznie może coś zmienić tak Mhm. realnie. Myślę sobie też, że ta certyfikacja, szczególnie na początku tej ścieżki, daje taki sposób ustrukturyzowania swojego rozwoju, czy ukierunkowania swojego rozwoju. Czyli, że mamy jakiś obszar wiedzy, który chcemy poznać, coś, co nam sądzimy przyda się w przyszłości, albo już w tym działamy i chcemy jeszcze zwiększyć nasze kompetencje, i ten certyfikat jest jakimś takim celem, który ma nas do tego zmotywować. Jest coś takiego na horyzoncie. I najczęściej są jakieś kroki, które trzeba wykonać, może jakieś szkolenie, może jakiś obszar,
który trzeba poznać i daje to szansę takiego ustawienia sobie takich kroków po prostu, które mogą nas przybliżać do tego celu. No i myślę, że znowu pewnie możemy tutaj do tego dodać, że jakby jeden ktoś może po prostu pójść i sobie wymyślić, co tam chce zrobić po kolei. To pewnie jest pewna trudność dla kogoś, kto nie ma doświadczenia. Można pewnie pójść i uczyć się razem z kimś, kto już się na tym zna, tak? I tam zdobywać wiedzę. No a tutaj ta ścieżka taka, gdzie no, jest jakaś tam progresja certyfikacji, zdobywasz poszczególne tam pagony na ramionach, nie? I jak zdobędziesz trzeci, no to znaczy, że już coś tam zrobiłeś, nie? Czy tam udowodniłeś, czy jakkolwiek. No i znowu, no jest to w pewien sposób, może być to w pewien sposób jakaś ścieżka rozwoju. W sumie faktycznie jakby jakoś nie myślałem o tym, może dlatego, że no dobra, w Mhm. sumie nie wiem, o tym nie myślałem. Co więcej, wydaje mi się, że to niekoniecznie jest tak, że musimy wybrać między jednym a drugim, czyli uczyć się taki tak zwany training on the job, czyli od kogoś robiąc po prostu rzeczy, jakiś mentoring i tak dalej, a ścieżkę certyfikacji, no to może się uzupełniać, nie? Że jakby masz jakąś ścieżkę i możesz się tym podzielić w swoim środowisku i możesz sobie znaleźć jakiś mentora, mentorkę, która cię wspiera w tej ścieżce do danej certyfikacji. No i teraz też myślę, Ale że to masz na moglibyśmy... myśli, że, przepraszam, Tak? dopytam, tylko masz na myśli, że jakby jedno nie wyklucza drugiego, tak? Czyli że można to Zgadza się. łączyć jedno z drugim i certyfikacja, czy nawet jakiś tam plan certyfikacyjny daje po prostu strukturę na to, jak te miesiące nauki mogłyby wyglądać krok po kroku. Mhm, tak, to może być Okay? taka mocna strona dobrze skrojonego, powiedzmy, certyfikatu albo jakiejś ścieżki certyfikującej. No tutaj przychodzi na myśl chociażby ta ścieżka coachingowa, czyli na przykład jeśli się dąży do certyfikacji coachingowej z ICF-u na przykład, no to ta ścieżka jest dosyć rozbudowana. Tam jest dużo elementów. To nie jest tylko zdanie egzaminu, przygotowanie się z wiedzy teoretycznej, to jest też jakby zrobienie odpowiedniej ilości godzin coachingowych, to jest też superwizja, czyli dostawanie informacji zwrotnej w trakcie, co się dzieje, czyli tak naprawdę to jest ścieżka rozwojowa, która na końcu jest tam gdzieś przypieczętowana uzyskaniem tego certyfikatu, więc jeśli już ja miałbym wybierać jakieś takie certyfikaty, które faktycznie nadają się do tego, żeby być takim filarem rozwoju, to właśnie takie, które wymagają od nas trochę więcej i takie, że trzeba coś przygotować. W PMI na przykład jest tak, że trzeba udowodnić, że się jakieś tam takie akcje rozwojowe się, gdzieś tam udziały w konferencjach, szkoleniach i tak dalej, zbiera się za to punkty, więc też trzeba przygotować sobie tak naprawdę taką bazę, żeby dopiero pójść na egzamin. No, w sensie, czyli certyfikacja jako w pewien sposób zapewnienie, że ktoś poświęcił jakiś okres czasu nawet do tego, żeby zgłębić dany temat czy dany obszar. To no tak, niewątpliwie no jest jakaś zasada, czy istnieje korelacja pomiędzy tym, ile godzin spędzimy ucząc się jakiegoś tematu, a jednocześnie i ile później o nim wiemy. Więc jak najbardziej. Wspomniałeś o certyfikacjach i też może warto tutaj rozróżnić, bo ja bym powiedział, że są jakieś 3 kategorie certyfikacji, takie, które jawią mi się w głowie. Tak teraz na podstawie tej rozmowy, więc nie wiem, czy to jest jakaś dobry podział, ale są takie certyfikacje, które się dostaje za to, że się było na szkoleniu, nie? I Sam jakby dla pamiętam. mnie tak, i dla mnie ten poziom certyfikacji jest po prostu nic nie warty, nie? Jakby autentycznie ostatnio rozważałem certyfikację, nie będę mówił co i jak, bo to nie chodzi mi o to, żeby teraz komuś tam mówić, że to jest lepsze albo tamto gorsze, ale rozważałem certyfikację w jakimś obszarze i jak się dowiedziałem, że ona będzie po prostu za to, że byłeś na szkoleniu, to uznałem, że ja się nie chcę pod tym podpisywać. Jakby nie opłaca mi się wydawać, no tam akurat trochę większe pieniądze, tylko za to, żeby później mieć papierek, że zapłaciłem. Nie, no to jakby sorry, ale to jakby nie mój, coś z czym ja się nie identyfikuję. Drugi rodzaj certyfikacji to jest coś takiego, że jakby masz możesz pójść na szkolenie, ale masz de facto jakiś egzamin do zrobienia.
Nie? I tak zdaje się, nie wiem, czy teraz dobrze kojarzę jakieś ITIL testerskie, taki certyfikat, on chyba tak działa. Na pewno Scrum tak działa. ISTQB chyba masz na A, myśli. przepraszam, dobra, pomyliłem, masz rację, ISTQB. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie wiem, sam nie zdawałem tego certyfikatu, ale jakby nie musisz iść na szkolenie, możesz. Scrum.org też tak działa, nie? Że możesz, ale możesz też po prostu kupić sobie możliwość podejścia do egzaminu i tyle. Nie? No i to jest całkiem fair. W sensie takim, że no jak bardzo chcesz dołożyć sobie do tego jakieś szkolenie i później z tego mieć, później pójść na egzamin, czyli najpierw się nauczyć, a później pójść na egzamin, to okej, jak nie, no to jest jakiś egzamin, tak? No nie wchodząc już teraz w szczegóły w to, co on weryfikuje i tak dalej, czy to jest tylko weryfikacja Scrum Guide'a, czy może weryfikuje jeszcze jakieś inne umiejętności, na którym poziomie co weryfikuje, ale jakby jest jakaś weryfikacja i to trzeba, i to nie jest trywialne, to nie jest takie na zasadzie, że wychodzę sobie dzisiaj, zapłacę i mam. No i trzecia to jest coś, co jakby dla mnie, to ten jeden certyfikat, o którym mówiłem, to jest właśnie z tej trzeciej kategorii. I tutaj serdecznie pozdrawiam szkołę IPRI z Krakowa, Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Naprawdę polecam, byłem tam na szkole coachów i to był roczny proces. To znaczy, że tam trzeba było przyjeżdżać co miesiąc czasu na zjazdy. Tam była praca stała z grupą, wszystko się rozpoczynało od treningu interpersonalnego, więc jakby tam ten proces grupowy w grupie, on był naprawdę dobrze zrobiony i naprawdę polecam tą szkołę. Nie? W sensie to, co ja tam doświadczyłem, za te pieniądze, które zapłaciłem, no to dla mnie po prostu bierzcie moje pieniądze, to było dobre. Nie? I dla mnie to jakby certyfikacja z takiego czegoś to był tam tylko ta wisienka na torcie, nie? Że mi na koniec ktoś dał certyfikat i powiedział: dobra Tomek, no jakby przez ten rok czasu udowodniłeś, że umiesz. Nie? Natomiast tak naprawdę największa wartość była tam z tego, że ja się przez ten rok po prostu zmieniłem. Nie? No, może część osób, które będą nas słuchać, zna mnie wcześniej, to ja wcześniej miałem ogromne, dzisiaj też mam pewnie trochę z tym problem, ale jakby wcześniej miałem ogromne problemy ze słuchaniem ludzi, nie? A tam się nauczyłem, że jednak warto aktywnie posłuchać. Nie? I to było warte. Nie? Nie tamten papier, który dostałem na końcu. Chociaż no, jakby miło dostać i uważam ten certyfikat za wartościowy. No, także Fajnie, to że o takie tym. trzy bym podzielił. Nie? Fajnie to podsumowałeś, takie trzy obszary, trzy typy certyfikacji tak naprawdę. Ja pamiętam też ten pierwszy certyfikat za zostanie Scrum Masterem, za szkolenie 13 lat temu, już ponad. Także od tego czasu gdzieś tam jakieś inne certyfikacje zrobiłem, ale pamiętam, że po prostu to było tak, no dwudniowe szkolenie, na koniec cyk i jesteście. Jak o tym powiedziałeś, to mi się przypomniało, że mam jednak 4 certyfikaty. Ten też już tak. No, jeszcze jeden mi się skojarzył. A fajnie pokazałeś stopniowanie. Ja bym jeszcze dodał, że jest pomiędzy jakieś takie, pewnie kilka takich przykładów bym znalazł, że jest trochę tak pomiędzy, czyli na przykład, że musisz coś, nie do końca jesteś ścieżka rozwojowa, ale musisz coś uzbierać i później pójść na egzamin i faktycznie tak jak na przykład w PMI-u, PMI ACP jest takim, czyli Agile Certified Practitioner jest takim przykładem, gdzie jest taki trochę pomiędzy tym PMP a jakimiś innymi, także też trzeba coś zrobić i dlaczego ty tak pamiętasz ten certyfikat ze szkoły coachingowej, to ja bym chciał przejść do tej części, jakie mechanizmy są związane z naszym dążeniem do certyfikacji. I to jest świetny mechanizm, który tak Wiesz co? opisałeś. To Paweł, wróćmy jeszcze tylko, bo ja jedną rzecz do tych, co daje certyfikacja, tak chciałem podkreślić, jeśli możemy. Że w najprostszy sposób certyfikacja może jakby firmie, która być może nie ma kompetencji wewnętrznych do zweryfikowania, czy ktoś tam się zna na tym, co twierdzi, że się zna, no to po prostu certyfikacja może być jakimś usprawnieniem tego procesu, tego wyboru. Nie? Że jak jest firma, która nie ma wewnątrz kompetencji, nie wiem, tam
i chce zatrudnić agile coacha, to może nie mają innego sposobu na to, nie mają wiedzy na to, jak to zweryfikować, więc patrzą na certyfikat. No i to też jest jakaś ścieżka. Nie wiem, czy to jest tak super ścieżka, czy nie, ale tu bym powiedział, że to jest jeszcze jakaś wartość, którą może dać certyfikacja. No ale wracając do tych mechanizmów, które mówiłeś, bo faktycznie ujęcie tego z perspektywy psychologicznej myślę, że też jest ciekawym pojęciem. Powiedziałeś, że pamiętasz bardzo dużo z tej szkoły coachingu i wręcz powiedziałeś, że zmieniłeś się przez ten cały program, a certyfikat był tylko wisienką na torcie. Mhm. Jest wiele badań na temat rytuałów przejścia, czy i rytuałów inicjacyjnych w różnych kulturach, tak? Jakieś wejście w dorosłość, albo inicjacja, nie wiem, do jakiegoś klubu, albo bractwa, albo właśnie, nie wiem, rekrutacje nawet, niektóre są bardzo długie do różnych firm. I te badania pokazują, że im trudniejszy jest ten rytuał, im bardziej długotrwały, im więcej trzeba w niego zainwestować, tym oczywiście więcej osób może odpaść po drodze, ale też ci, którzy przejdą, są dużo bardziej związani z tą organizacją, do której weszli, do której przeszli tą inicjację, niż ci, którzy mieli bardzo łatwą ścieżkę do tego. Czyli na przykład, nie wiem, płacisz i jesteś, nie? W jakimś klubie albo za certyfikat, nie? No i to pokazuje, twój przykład pokazuje, że tak. Ja też miałem taki przykład. Szkoła trenerów biznesu w grupie SET. Też taki program prawie roczny, rozwojowy, dużo właśnie takiej praktycznej wiedzy i od nas rzeczy, które musieliśmy zrobić i na końcu była to certyfikacja, ale to już było tylko takie ukoronowanie tego. Także ja pamiętam to dzisiaj i wiele takich ścieżek certyfikacyjnych na tym się opiera, czyli że na przykład, nie wiem, Scrum Master w Scrum Orgu, tak? PSM1, PSM2, PSM3 jest już bardzo trudnym egzaminem, który nie opiera się już tylko na znajomości, zapamiętywaniu, ale na jakby sprawdzeniu całej sposobu myślenia i podejścia do rozwiązywania problemów. I w końcu dojście do trenera certyfikowanego w Scrum Orgu wymaga zdania wszystkich tych egzaminów na bardzo wysokich poziomach, czyli jakby tej ścieżki jeszcze powtórzenia, dokręcenia tych wyników i tak naprawdę zakładam, że osoby, które przeszły tą ścieżkę są już bardzo związane wtedy ze Scrum Orgiem, bo tyle czasu i energii zainwestowały w to, żeby tam dojść. I to oczywiście ma swoje dobre strony, ma też pewne zagrożenia. To nie jest ani zły, ani dobry mechanizm, tylko chodzi o to, żeby mieć świadomość, że tak się dzieje. Ale to nie jedyny mechanizm, o którym chciałem powiedzieć, ale Tomek, powiedz, co o tym sądzisz? W ogóle jedna rzecz mi przyszła na myśl, tak może z różnicy, że zaskakujące było to może też Paweł, ty kojarzysz, ile płaciłeś za, no to pewnie lata temu było tak samo jak u mnie, ale ile kosztował ten roczny program rozwojowy? Coś koło 4000. I to było kiedy? W sensie kojarzysz tak mniej więcej, nie wiem, 10 lat temu, 15? Nie, tak z 7-8 lat temu. Okej, dobra. Bo ja wydaje mi się jakieś 6 lat temu, czy 7 lat temu też byłem właśnie na tej szkole coachów i ja wtedy zapłaciłem za roczny program chyba 8 000 złotych. I to, co mnie tak uderza w tym, dlaczego tak na to zwracam uwagę, to jest to, że to był roczny kurs. W sensie po 3 dni w miesiącu, bo to piątek, sobota, niedziela, nie? I z różnymi trenerami. W sensie, że tam jakby dobrani różni ludzie, żeby różne perspektywy na ten coaching mieć. I on kosztował tyle, nie? Natomiast jakby jak słyszę, że trzeba zapłacić tam, nie wiem, 4000 za dwudniowe szkolenie, które no, nie oszukujmy się, taki jednorazowy cykl jakby nie jest rozwojowo najskuteczniejszą metodą nauki, czy najskuteczniejszą metodą długoterminowego rozwoju. Nie? To jest dla mnie zaskakujące jeszcze.
nie? Że jakby za ten paradoks, chcę tu zwrócić uwagę na ten paradoks. Znowu, subiektywnie dla mnie, no jakby nie będę tego oceniał, czy to jest dobrze, czy źle, ale jakby z mojej perspektywy, tak mnie teraz zaskakuje, że w sumie koszty versus zyski versus koszty w ogóle dostawcy, tak, są znacząco różne pomiędzy różnymi certyfikacjami. Nie? I to też jest coś takiego, na co znowu warto zwrócić uwagę podczas doboru certyfikacji, co ja za to dostanę. Nie? Mhm. I Tutaj czy. uwalnia się, tutaj No. uwalnia się kolejny mechanizm, czyli jakby patrzymy na cenę i u części z nas będzie się wyzwalał mechanizm, że no skoro to jest na przykład, nie wiem, cena jest wyższa, to znaczy, że Mhm. jakość musi być wyższa. To znaczy, że coś tam takiego jest. Może kwestia sylwetki trenera, może renomy jakieś właśnie, może to jest po prostu jakaś taka wiedza, gdzie nigdzie indziej tego nie dostanę, no bo przecież tyle to kosztuje. Więc no, ale nie będziemy tutaj może Zapalanie wchodzić dostępności w troszeczkę, nie? nie będziemy wchodzić może w modele biznesowe firm szkoleniowych, bo tam jest pod spodem wiele różnych rzeczy. Ja pamiętam w Fundacji Zwinność też mieliśmy zagwozdki, ile powinniśmy brać za szkolenie, bo tam wchodzą różne rzeczy, tak? Koszty, opłaty trenerów, koszty stałe, jakieś tak dalej, nie? Więc jakby tutaj każdy sobie balansuje po swojemu. Inną, inny mechanizm psychologiczny chciałbym jeszcze poruszyć. To jest, kiedy patrzymy na te certyfikaty i zastanawiamy się, co wybrać, to co chwilę słyszymy tak, albo czytamy. Już 1 000 000 osób zostało przecertyfikowanych. Już kolejne firmy proszą przynajmniej o taki i taki certyfikat, tak? Kolejni eksperci na LinkedInie się wypowiadają, że tutaj jest taka certyfikacja, albo zdali taką certyfikację, albo taką. I za chwilę oferują z tego szkolenie, na przykład. No. Także uderza nas to z wszystkich stron, że wszyscy te certyfikaty zdają. Coś tutaj, już kolejny tutaj jakiś badge, tak? Kolejny tutaj. I to jest taki mechanizm trochę, z jednej strony trochę FOMO, czyli Fear of Missing Out, a z drugiej strony to jest reguła społecznego dowodu słuszności. Czyli, że wydaje nam się, że to jest słuszne, bo ludzie pokazują nam dane, że to wszyscy robią, tak? Takie słynne z reklam na przykład, że 89% nie wiem, osób jest zadowolona z naszego produktu, nie? I przedstawia to jakiś człowiek w białym kitlu. Niekoniecznie doktor, ale jest w białym kitlu, nie? I to tak jakby, wiesz, wierzymy w to, że no, jest to nam potrzebne, bo wszyscy to mają dookoła. I wszyscy ludzie nam mówią, że no, to jest super, bez tego będzie ciężej, jak to będziesz miał, to będzie super. Znaczy, wiesz co, tak, przy czym jest w tym też pewien problem, czy pewna użyteczność. Znaczy, bo wyobraźmy sobie teraz kogoś, kto zaczyna jako Scrum Master. Nie? Czyli zaczyna, nie udowodni swojej wiedzy czy doświadczenia, nawet jeśli przeczytał kilka książek, jakby, nie wiem, jakoś tam zrobił sobie personal Kanban u siebie i chciałby się dalej w tym rozwijać. Tak? No teraz, nie mając doświadczenia zawodowego w danej branży, takie, że mogę udowodnić, że pracowałem w takiej firmie z takimi zespołami i tam coś o tym opowiedzieć, no to musimy polegać na jakimś zewnętrznym, czymś, co nas uwiarygadnia. No i teraz pytanie, jeśli uwiarygadnia, to uwiarygadnia komu? No i teraz po drugiej stronie jest firma, która sobie chce wybrać spośród tych wszystkich kandydatów. No i teraz jakby z perspektywy kandydata, który ma wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, tak, w którym jest firma, która nie ma kompetencji do tego, żeby na przykład wybierać, znaczy to po prostu tak się zdarza, nie chcę powiedzieć, że firmy mają czy nie mają kompetencji do tego, tylko że zdarza się po prostu firma, która zatrudnia pierwszego tam Scrum Mastera u siebie. Nie? Wcześniej nie zatrudniali, ale usłyszeli, że tam Agile to fajna rzecz i że w ogóle Scruma fajnie byłoby w firmie mieć. I to jest normalne, że taka firma powie, no dobra, no to w takim razie chcielibyśmy kogoś, kto ma jakieś pojęcie na ten temat. Nie?
No i nie wiem, i może nie mamy jakieś ograniczenia budżetowe czy jakkolwiek, w związku z czym rozważamy zatrudnienie ludzi, którzy mają potencjał, a niekoniecznie duże doświadczenie. Nie? To jest naturalny case, on się może zdarzyć. Potrafię sobie wyobrazić, że się wydarza. No i teraz na podstawie, taka certyfikacja, ona jest pewnego rodzaju ułatwieniem im wszystkim, no, ułatwieniem albo złapaniem ich wszystkich w pewien system. Nie? Że firma, która wybiera, mówi, no to fajnie było, żeby ktoś tam ten certyfikat miał, bo i tak go kompetencyjnie nie za bardzo mamy jak zbadać. Nie? A kandydat mówi, no kurczę, spoko, tylko spośród tych wszystkich ludzi, którzy tam no, jakoś kandydują na to stanowisko, tak, czy biorą udział w tym procesie rekrutacyjnym, to czym ja się mogę wyróżnić? No i teraz jak ten zrobi certyfikację, a ten to zobaczy, no to i jeszcze certyfikacja jest z lewej, z prawej, wiesz, otwierasz lodówkę, tam ci wychodzi kolejny certyfikat ze znajomej wytwórni certyfikatów, to nagle się okazuje, że ten system no, działa tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś tam dobry marketing zrobił, nie? No bo ci uwierzyli, no i jakby i to się spina. Jeśli po drodze jeszcze w trakcie tego jest jakaś wartość, czyli że faktycznie to się łączy z jakimś przyrostem wiedzy, no to spoko, no biznes jak każdy inny, nie? Natomiast co do tej pierwszej kategorii certyfikatów, to ja mam szczerze wątpliwości, nie? Dlatego jakby naprawdę odrzuca mnie sytuacja taka, jak jest certyfikacja za to, że zapłacisz za szkolenie i przyjdziesz i odklepiesz obecność, nie? Fajnie pokazałeś tą drugą stronę, czyli jakby jeśli nie wiem za bardzo, w którą stronę iść, no to przynajmniej mogę zobaczyć, co jest na rynku, tak? I zobaczyć, porównać, tak? Czego firmy oczekują, co się sprzedaje. No i okej, mogę z tym walczyć i powiedzieć, nie idę tym trendem, a mogę też powiedzieć, no dobra, skoro tego potrzebują i moim celem jest na przykład nie tylko się nauczyć, ale też zdobyć lepszą pracę i albo w ogóle zdobyć pracę w tym obszarze, no to idę z tym trendem. Póki nie mam jakiejś większej wiedzy i już doświadczenia i jakiejś marki swojej, żeby już móc później nie iść z tym trendem, tylko na przykład wybierać bardziej świadomie. Jak dla mnie bardzo słuszna droga i jednocześnie jakby ten mechanizm psychologiczny, który chciałem nakreślić, czyli ten reguła społecznego dowodu słuszności, znowu nie jest ani dobra, ani zła. Mówię o tym po to, żeby naszych słuchaczy skłonić do refleksji, czy to, co robią, jest zgodne z jakby ich potrzebami, czy raczej jest jakimś takim coś jakby narzuconym z zewnątrz, o czym może nie wiedzą, nie są tego świadomi, że tak to coś na nich wpływa i może warto się zastanowić, po co faktycznie nam ten kolejny certyfikat. I ostatnim jakby takim mechanizmem jest coś, co ja u siebie zauważyłem, kiedy przedłużałem certyfikaty, bo zdałem te moje certyfikaty dosyć wcześnie, gdzieś tam powiedzmy lata 2000 właśnie 10, 12, 14, 16 i wiele z tych certyfikatów jest takich, że musisz je regularnie przedłużać. Czyli na przykład zdobyć jakąś określoną ilość punktów, może, nie wiem, odświeżyć coś, a na pewno zapłacić. I tutaj działa taka reguła konsekwencji, czyli że jeśli już włożyliśmy jakiś wysiłek i pieniądze w coś, no to Im większy, tym większa im większy, zatoka. tym większa nacisk wewnętrzny, no to uwierzyliśmy w to, że to miało sens, że wybrałem dobrze, czy wybrałam dobrze. No i jeśli teraz z tego rezygnuję, no to tak jakby znaczyło, że cały ten wysiłek poszedł na marne i tak naprawdę cała ta moja decyzja no może nie była właściwa, więc to znaczy, że No i ja już nie mam certyfikatu. tak, no ale to znaczyłoby, że ja jestem taki niekonsekwentny, czy niekonsekwentna i tutaj mamy taki dysonans poznawczy, no i wybieram być spójny sam ze sobą, czy spójna, więc jest to jakiś mechanizm, który, ja nie mówię, że powinien prowadzić do tego, żebyśmy nigdy nie przedłużali certyfikacji, tylko bardziej, żeby się zastanowić, czy to jest ten moment, w którym faktycznie chcę mieć ten certyfikat przedłużony, co mi to daje, czy to jest coś, co ja faktycznie potrzebuję i czy to po prostu jest taki mechanizm gdzieś jakiejś mojej wewnętrznej presji, żeby kontynuować ten wydatek, czyli
też powiedzmy syndrom e, jakby utopionych kosztów trochę, nie? Mhm. Wiesz co, no, przyszło mi na myśl po tym, co mówisz, jeszcze jeden sposób takiego zweryfikowania wartości certyfikacji. I znowu 3 kategorie chodzą mi po głowie. Są certyfikaty, które dostajesz raz i masz do końca życia. Tak? No i spoko. Nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy złe, w sensie jest to jakieś rozwiązanie. Są certyfikaty, które trzeba przedłużać. I teraz tu też możemy podzielić na. I teraz oczywiście wadą jednorazowego na zawsze jest to, że on de facto po jakimś czasie, jak 10 lat temu udowodniłem, że coś umiem, to nie znaczy, że dzisiaj też się na tym znam, bo świat się zmienia, więc tam jest to ewidentna wada. No zaletą jest to, że nie trzeba płacić systematycznie za to, że gdzieś kiedyś się czegoś nauczyłem i teraz chcę utrzymać dowód na to, że umiem. Nie? Natomiast jakby wchodząc w ten aspekt tych certyfikatów przedłużanych, to tam też warto się zastanowić, co jest przedłużeniem. Bo znowu, jeśli ktoś mi mówi, że żeby przedłużyć certyfikat, musisz mi tutaj zapłacić, to dla mnie to jest też czerwona lampka. Nie? Sorry, jakby robisz z tego biznes, a nie, jakby naprawdę wierzę głęboko, że tam u podstaw może stać rozwój, tak? No ale jeśli system jest stworzony w taki sposób, że tam się raz idzie na szkolenie, dostaje certyfikat, a później to już taki najbardziej hardkorowy case, jaki nie wiem czy istnieją, ale jaki potrafiłbym sobie wymyślić, że dostajesz certyfikat, a później co roku musisz płacić za to, żeby go utrzymać. Są takie, są. No to przepraszam, ale nie. No jakby gdzie tam system wymusza na człowieku rozwój, Wiesz, nie? I teraz pozwól, że dokończę tylko te 2 rodzaje, nie? Bo i jeszcze inna certyfikacja i znowu wrócę do szkoły coachingu, o której mówiłem. Polecam bardzo. Tam certyfikacja polegała na tym, że trzeba było w ciągu jakiegoś okresu czasu odbyć jakiś kurs albo w jakiś sposób udowodnić, że dalej się rozwijam. Czyli jakby oni zarabiali i to jest fair całkowicie. Nie? W sensie można było wybrać jakiś kurs, który szkoła oferuje i tak dalej, ale przedłużenie certyfikacji nie było za to, że zapłacę, tylko za to, że wezmę udział w jakimś, no, w jakimś szkoleniu, czy w czymś, co miało charakter rozwojowy. Już nie wiem, jakie tam były kategorie, ale podejrzewam, że trening interpersonalny też się mógł w to wliczać, więc jakby i tam wtedy to miało, jakby system był spójny, nie? On po prostu zarabiał przy okazji zapewniania, że gwarantuje, że ktoś, kto ten certyfikat ma, wciąż jakby aktualizuje swoją wiedzę. mhm. Są takie pośrednie też elementy. PMI na przykład ma tak, że trzeba zebrać określoną ilość punktów przez na przykład, nie wiem, tam rok czy 2 lata czy 3 lata, już nie pamiętam. I to właśnie te punkty to są właśnie, że udział w konferencji, w szkoleniu, tylko to nie musiało być PMI-owe szkolenie, tylko mogło być dowolne. Po prostu się pisało, że byłem na takiej konferencji, takie szkolenie, przeczytałem taką książkę na przykład i wtedy wystarczyło zapłacić i też mieć przedłużony certyfikat, nie? W ten moment chciałem powiedzieć, że całkiem fair w ogóle, bo tak idealnie fair byłoby, że udowadniasz, że się rozwijasz, tak? A system certyfikujący mówi dobra, jakby, nie? No i nie trzeba na przykład płacić za to. Znowu, to wszystko zależy na czym ci zależy, nie? W sensie miejmy świadomość jako osoby, które się certyfikują, przedłużają i tak dalej, że działają na nas takie mechanizmy. Takie właśnie reguła konsekwencji i tak dalej. Bo czasami jest tak, że zarabiamy też na tym, że mamy ten certyfikat. Jeśli jesteś na przykład certyfikowanym Safe Program Consultant, to płacisz, kiedyś to było, nie wiem, tam $1000 rocznie za przedłużenie certyfikatu, ale z drugiej strony umożliwiało ci to działalność biznesową. Czyli szkolenie innych za pieniądze, od których i tak oni pobierali jakąś tam prowizję, ale w każdym razie był to warunek jakby działalności twojej trenerskiej w tym danym obszarze, nie? Czyli jakby płaciłeś działałeś w takiej franczyzie i płaciłeś po prostu prowizję, odpalałeś w firmie, chyba w Scrum.orgu
może podobnie jest za Scrum trenera, nie jestem pewien. W każdym razie w ten sposób to działa, czyli że płacisz za możliwość samemu prowadzenia certyfikowanych szkoleń, więc to też jest jakaś opcja po prostu działalności biznesowej, ale nadal ja chyba przedłużyłem, nie wiem, 1 czy 2 razy ten certyfikat sejfowy, bo miałem taką kalkulację, że mi się to zwróci. W momencie, kiedy widziałem już, że to nie jest to i nie chcę jakby w tą stronę iść, no to ROI się już nie spina, więc nie przedłużam tylko dlatego, żeby nie stracić. W ogóle zwróciłeś mi uwagę na jeszcze jedną rzecz, której chyba nie uwzględniłem, znaczy której na pewno nie uwzględniłem w poprzednich wypowiedziach, że de facto ta opłata za cykliczny certyfikat może być jakby formą wpisowego do możliwości wciąż bycia w tym systemie. Czyli wyobrażam sobie, że taki Safe na przykład zrobił bardzo szeroki marketing. Wszystkie firmy teraz chcą Safe'a, tak? Nie wiem, czy wszystkie, ale znowu jakby przerysowuję na potrzeby przykładu. Dużo firm chce Safe'a, bo Safe dobrze się rozreklamował. No i teraz jak chcesz robić szkolenia z Safe'a, takie, żeby mieć tam pieczątkę Certified Safe Trainer, tak? I sprzedawać swoje szkolenia, swoje usługi jako wykorzystując marketing, który tam ktoś wokół tej certyfikacji zrobił, no to trzeba za to zapłacić. I w sumie to też mi się wydaje całkiem fair. Nie? Znaczy, nie wiem, czy fair dla tych firm, które to kupują, bo jakby znowu nie wiem, czy to daje wartość, czy nie. Może daje, może nie. Nie chcę tego oceniać w tej wypowiedzi, ale jakby deal pod tytułem ty mi płacisz za możliwość przez kolejny rok robienia szkoleń pod moim szyldem, a ja ci daję możliwość wyklejenia sobie jakiegoś logo u siebie na stronie, certyfikowania, rozdawania naszych certyfikatów po szkoleniach, czy tam cokolwiek innego jest wartością. No w sumie Znowu, ani to dobre, ani złe. Ważne, żeby mieć świadomość tego, po co nam to i czy faktycznie nam się inwestycja zwraca, żeby mieć na to plan. No dobra, to ja bym jakby zostawił na razie te mechanizmy psychologiczne i podsumował to no. w ten sposób, że miejmy świadomość po prostu. Zastanówmy się, po co robimy certyfikat, dlaczego akurat taka ścieżka, dlaczego przedłużamy, jak to wybieramy. Miejmy świadomość, że działają na nas różne mechanizmy. I teraz przeszedłbym do, tak może już krótko, do tej branży certyfikującej. Ja zebrałem trochę danych o tej branży certyfikującej i zobaczyłem pewien trend. Scrum.org. Jeszcze kilka lat temu pamiętam 6-8 certyfikatów, dzisiaj jest 15. Scrum Alliance. Jestem pewien, że było mniej niż 10 jeszcze parę lat temu, dzisiaj jest 16. Safe. Bardzo podobnie. Nie wiem, 5, 8, 5, 7 może certyfikatów, dzisiaj jest 14. W PMI-u był jeden certyfikat PMI ACP, dzisiaj jest ich 5. Jest sporo też kanbanowych jakichś rzeczy. Już teraz w Kanban University mamy 12 różnych certyfikatów. W ProKanban, z którego jest zresztą Dan Vacanti, którego lubimy, tylko 5. Ale myślę, że jak wrócimy za parę lat, to będzie więcej. I Znaczy, wiesz, no, plus oczywiście milion innych firm, które certyfikują. Inflacja certyfikacji. no bo jak jesteś jednym z 30 trenerów danego czegoś na świecie, to możesz sobie windować stawki, ale jak jesteś jednym z 300 000, no to już nie jest takie. To jakby rynek już wtedy jakoś tam skompensuje to i pewnie stawki idą w dół, więc wtedy trzeba mieć 1, 2 i 3. Nie nawiązuję wcale do Scrum.orga oczywiście, ale tak, no ja pamiętam czasy, kiedy był PSM-1 po prostu i to była certyfikacja o tym, że jakby no znasz Scrum Guide'a, tak? Później akurat tam oni ten dwójkę i trójkę faktycznie rozwijają, że to są jakieś progi, więc nie jest to takie bezmyślne, że po prostu kolejny
kolejny numerek i w ogóle. No ale ja się nie mogę pozbyć takiego wrażenia, nie wiem, czy pamiętasz czy pamiętasz, czy kojarzysz takie obrazki, jak tam gdzieś w RPA generałowie chodzą, nie? I tam wiesz, pagonów ponaklejanych tutaj tyle, że mu się prawie zaraz urywa ten mundur, nie? Ale po prostu milion różnych jakichś tam tych odznaczeń wojskowych, no bo przecież jak się ma więcej, to lepiej. Nie? No i teraz nie wpadajmy w tą pułapkę, nie? Bo no, ja rozumiem, że tym biznesom to jest biznes, tak? Tam też ktoś liczy, w jaki sposób zrobić tak, żeby to się opłaciło. No, mam nadzieję też szczerą, że oprócz tego myślenia, jak tu się opłaciło, to jak tu ma się opłacić, to że ktoś jeszcze myśli o tym, jak tam rozwój do tego dodać wszystkiego, no ale to jest biznes, nie oszukujmy się, nie? Natomiast jakby nie dajmy się też omamić temu, że teraz jak zapłacę za kolejny pagon, to ja już wiem więcej, umiem więcej i w ogóle jestem lepszym człowiekiem i w niebie czeka na mnie lepsze miejsce po śmierci, nie? No, Dobra, jakby sorry. może nie idźmy w tą stronę. To znowu wracamy do tego mechanizmu tej reguły społecznego dowodu słuszności, że wszyscy mają coraz więcej tych pagonów. Ja widzę, że tu kolega czy koleżanka ma już kolejne plakietki u siebie, no to jest takie FOMO. Nie mogę przecież być gorszy lub gorsza i idę dalej. No, ja też sugeruję, żeby nie iść w tą stronę, tylko zastanowić się po co. Nie? Czy na przykład ta wiedza jest do zdobycia w jakiś inny sposób i czy to faktycznie jest moment, w którym jest mi potrzebne czy niezbędne do działania, do, nie wiem, udowodnienia sobie czy komuś innemu, że mam tą wiedzę, czy są też inne sposoby, żeby to zrobić. No właśnie, jeśli No nie właśnie. certyfikaty, to co? To jak udowodnić, że się umie? No, pokazać, co zrobiłem, nie? I to jest coś, co faktycznie zmieniło mi myślenie na przestrzeni lat, bo na początku kariery zawodowej ja faktycznie patrzyłem na te certyfikaty jako takie coś, co tam chciałbym sięgnąć, bo to fajne. Natomiast po jakimś czasie się okazuje, że no, jakby często, jeśli znasz się na tym, co robisz, no to jesteś w stanie to w jakiś sposób pokazać, tak? Albo inni ludzie to widzieli, więc jakby tutaj same opinie ludzi, którzy ze mną kiedyś współpracowali, pewnie w jakiś sposób świadczą lepiej niż certyfikaty o tym, jak się ze mną współpracuje, tak? I czy jestem w stanie dostarczyć jakąś wartość, czy nie, i tak dalej. Więc to są te źródła, które są niestety dostępne dla tych, którzy już są po jakimś okresie doświadczenia. No, jeśli ktoś zaczyna, może być trudno, znaczy wciąż to pewnie zależy od tego, jaka firma i jak wybiera. Ja biorąc udział w procesach rekrutacyjnych, no, patrzyłem na to, czy ktoś ma certyfikację, tylko i wyłącznie po to, że jak miał, to wiedziałem, jakby to chciałem sprawdzić, czy przypadkiem nie miał tylko za to, że był. Nie? Więc jak ktoś tam pisał sobie, że miał PSM-2, to jakby miał z definicji inną kategorię pytań może nie inną kategorię pytań, ale jakby dodawałem 2 dodatkowe pytania, które jakby w jakiś sposób były na tym poziomie, powiedzmy, nie? No i jeśli ktoś nie potrafił na nie odpowiedzieć, to miał na minus. Tak było u mnie, nie? I znowu Ciekawe. pewnie różne firmy, no naprawdę, w sensie jak ktoś nie ma certyfikacji, to po prostu pytam i jestem ciekaw tego, co ten ktoś umie, co zrobił, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś przedstawia się certyfikacją, że ja się na tym znam, no to wtedy, no, wiedząc jaki jest zakres tych poszczególnych certyfikacji, jestem w stanie dobrać pytanie tak, żeby zweryfikować, czy on mi plakietkę pokazuje, czy to jest faktycznie coś, w co zainwestował. No i znowu, to jest booster wtedy, nie? W tym ujęciu. Czy jeśli masz certyfikację i potrafisz powiedzieć, że znasz się na tym, co ta certyfikacja przedstawia, to masz plus na takiej rozmowie, nie? W sensie, no, ktoś miałby plus na takiej rozmowie ze mną. Natomiast jeśli nie,
jeśli jakby odpowiedź nie, albo słyszę odpowiedzi takie z kategorii PSM-1, czyli przeczytam ci Scrum Guide'a, nie? Na pytanie z PSM-2, czyli rozkmin coś, zastanów się, świat nie jest czarno-biały, nie? No to wtedy na minus. I to naprawdę duży dla mnie. Dużo większy niż ten plus, w sensie, że to nie jest symetryczne. Nie? Mhm. No właśnie, ja chyba mam podobnie, jeśli chodzi o to udowadnianie, nie? Czyli w sensie, po pierwsze zastanawiam się, czy ja muszę komuś udowadniać, że umiem, czy to jest jakby, czy faktycznie muszę cały czas się tym przejmować, żeby komuś udowadniać, że się na czymś znam. I dochodzę do wniosku, że no, jakby czasem są takie momenty właśnie na rozmowach kwalifikacyjnych, że tak, ale wtedy wychodzi to jakby naturalnie, bo jestem w stanie przytoczyć tuzin jakichś sytuacji, które rozwiązyłem w taki i taki sposób oraz na przykład, nie wiem, odpowiedzieć na jakieś pytania hipotetyczne, czy może przykłady, które ma rozmówca, jakbym podszedł do rozwiązania takiego i takiego problemu, więc jakby ta certyfikacja dla mnie nie jest aż tak potrzebna w danym momencie, jeśli jestem w stanie pokazać mój tok rozumowania. No trochę jak z takim tym szuchari, nie? Z tym podejściem, że na początku odtwarzasz, podążasz za tym mistrzem, później działasz samemu, no i na końcu jakby łamiesz te zasady i wychodzisz poza te ramy i tak naprawdę na tych pierwszych etapach ta certyfikacja jest fajną ramą, jest takim sprawdzeniem, że ktoś podąża, jest w stanie odtworzyć to, co ktoś sobie wymyślił w tym obszarze i dopiero później, czyli jakby najpierw zna podstawy, żeby później móc na tym budować, a nie odwrotnie, że najpierw to mi się nie podoba, to zmieniam, tutaj od razu wszystko wywalam i nie ma podstaw. Czyli tak naprawdę certyfikacja może być zarówno takim czymś, co ułatwia chociażby wejście na rozmowę, bo jest ten filtr, jeśli jest wielu kandydatów, to filtrujemy po jakimś kryterium, aha, ci mają certyfikaty, dobra, to jest jakaś nadzieja, no ale później, jeśli staraliśmy się prześliznąć tylko po tym, że mamy certyfikat i ktoś to zweryfikuje na rozmowie, to może być to też wręcz w drugą stronę. Raczej coś, co da nam minusa jest, jeśli faktycznie to był taki certyfikat tylko, żeby przykleić sobie na marynarkę, nie? No wiesz, zależnie w sumie, tak sobie teraz pomyślałem, że to jest trochę o tym, co obstawiamy. No bo jeśli ktoś, nie, jakby o czynieniu zakładów, nie? Zakładam się o to, kto będzie po drugiej stronie na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład. No i teraz jeśli tam będzie ktoś, kto jakby, nie wiem, nie ma wiedzy, jak zweryfikować to, no bo znowu tam ten case, przykład, który podawałem z małą firmą, są takie sytuacje, no to pewnie certyfikacja będzie miała duży zwrot z takiej inwestycji, nie? No ktoś jakby popatrzy, no certyfikat jakby coś to zmienia. Jeżeli znowu po drugiej stronie jest ktoś, kto tą wiedzę jest w stanie zweryfikować, no to pewnie jakby łatwiej ją weryfikować znaczy lepiej, rzetelnie ją zweryfikujemy poprzez zadanie konkretnych pytań, niż poprzez samo patrzenie na certyfikację. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła na myśl. W sensie ten etap taki, no jeśli masz dużo CV-ek i musisz jakoś wybrać, no to pewnie na tym etapie jeszcze w ogóle na przykład zdarzało mi się brać udział w procesach rekrutacyjnych, w których to nie ja dokonywałem takiej pierwszej selekcji kandydatów. Nie, po prostu ludzi było dużo, jakby więc tak, no i dużo takich, którzy po prostu nieszczególnie z CV-ki było widać, że w ogóle jest szansa, że będą robić tą rolę dobrze, czyli nawet jakby na tym etapie odsiewania CV-ki, no to tam czasami jest ktoś, kto po prostu się na tym nie zna. Nawet jak na rozmowie kwalifikacyjnej jest ktoś, kto się zna, to tam wcześniej, no nie oczekujmy, że cała firma będzie się świetnie znała na wszystkich rolach, które jesteśmy w stanie rekrutować, nie? I to samo dotyczy tam Scrum Masterów czy Agile Coachów. Więc na tym etapie pewnie też certyfikacja może zrobić jakąś robotę. Nie? W sensie nie zabierajmy certyfikacji tego, że gdzieś może faktycznie zadziałać nam na korzyść, nie? No i znowu wracamy do czegoś, co już powtórzyłeś kilka razy, czy to się zwraca? Nie? Tak. Czy jakby w jaki sposób mi się to zwróci? To jest ważne pytanie. No więc jakbyście mieli pytania o tym, co, jaki certyfikat, czy gdzie, no
dajcie znać, złapcie nas na LinkedInie, to postaramy się pomóc. Tak, wszystko działa, dopóki jest jakaś wystarczająca liczba ludzi i firm, którzy wierzą w to, czyli w ten wspólny mit certyfikacji, danej certyfikacji, tak? Jeśli jest to rozpoznawalne, ludzie w to wierzą, ktoś to sprzedaje, ktoś to kupuje, to działa. Jak nie działa, to nie działa. tak bym to podsumował. Słuchajcie, no to był nasz odcinek o certyfikacji. Jak może słyszeliście z tego, co mówiliśmy, widzimy w tym pewną korzyść, ale też pewne zagrożenia. Dużo zależy od tego, na jakim etapie jesteście i tak naprawdę po co wam to. I do tego ja bym zachęcał, żeby się zastanowić, czy to się zwróci i czy nie działają na mnie jakieś mechanizmy takie, które może utrudniają mi osąd i dobrą decyzję, jeśli chodzi o to. To ja dodam jeszcze, że jeśli tego słuchasz i widzisz jakiś post u nas na LinkedInie na przykład, to pamiętaj, że chętnie porozmawiam na temat certyfikacji, zarówno na jakimś wiadomości prywatnej, jak i w dyskusjach pod postem. No nie mamy tutaj, w sensie mamy tutaj subiektywną perspektywę, chętnie poznamy też inne. To znaczy, jeśli masz tutaj jakąś inną perspektywę na tą certyfikację i widzisz coś, czego my być może nie widzimy, no to daj znać. No, jakby chętnie odkryję kawałek świata, który może w tej chwili nie jest dla mnie jasno i klarownie oświetlony. Więc no, zapraszam serdecznie, czy zapraszamy serdecznie. Myślę, że mogę za nas obu powiedzieć. No i co? Kończymy z certyfikacjami. W sensie o certyfikacjach może bardziej. Tak, dziękujemy za wysłuchanie i do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.